Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś, co akurat dla mnie ma ogromne znaczenie. Czytam sobie właśnie listy Seneki, starożytnego mędrca z talentem do sprawiania, że ludzie czują się, że zawsze coś zjebali. W jednym ze swoich listów do Lucjusza napisał: być wszędzie to być nigdzie. Ludzie, którzy całe życie spędzają na podróżach, mają wiele miejsc, gdzie mogą liczyć na gościnność, ale nie mają prawdziwych przyjaźni. Ach, ten Seneca. Zawsze trafia we wrażliwy punkt. Postanowiłam rozpakować to zdanie, które w zasadzie mówi, że jeśli rozproszysz się po całym świecie, to skończysz z listą pełną kontaktów i znajomych, którzy może nawet pożyczą Ci kanapę na ten weekend, ale niekoniecznie będą ocierać łzy w razie Twojej śmierci. A na pogrzebie najprawdopodobniej też nie będą. Ostre, prawda? Ale czy prawdziwe? Wyemigrowałam z Polski jeszcze jako dziecko, 37 lat temu. Zostawiłam dziadka, babcię, mojego psa i mnóstwo przyjaciół. Niektórych z nich już nigdy więcej nie widziałam. Podróż w nieznane i ogromna tęsknota. Nowy kraj, nowy język, nowe jedzenie. Potem przyszły kolejne przeprowadzki i kolejne, i kolejne, i kolejne. W efekcie mieszkałam już na 3 kontynentach, w 6 krajach i nauczyłam się 7 języków. Niby imponujące, prawda? Ale spróbujcie teraz odpowiedzieć komuś na pytanie: a skąd jesteś? No bo ja już nie wiem. Pieczątki w paszporcie zbierałam jak Pokemony, ale to nie znaczy, że mam prawdziwe poczucie przynależności. Miałam wiele doświadczeń, zarówno dobrych, jak i tych mniej dobrych, które mnie wiele w życiu nauczyły. Myślę, że gdybym do dziś mieszkała na ulicy Wareńskiego, pewnie nie byłabym osobą, którą jestem dzisiaj. Nie wiedziałabym nawet, jak upiec mało w Polsce popularny bananowy chleb z orzechami i byłaby to wielka szkoda, bo jest zajebisty i koniecznie musicie go spróbować. Powinna może powiedzieć coś głębokiego o szukaniu siebie w świecie, ale mam lepszy pomysł. Bo jeśli jedyna rzecz, która łączy ludzi na całym świecie, to jedzenie, to dlatego pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić bananowy chleb. Z reguły piekę 2, bo znikają migiem. A w opisie podam przepis na 1, także będzie to Wasza decyzja, ile zrobić. Jest bardzo prosty do zrobienia. Mieszasz wszystkie składniki i pieczesz. Czasem kupię za dużo bananów i później robią się takie czarne i nikt już nie chce ich jeść. I zamiast do śmietnika wrzucam je do zamrażalnika, a po odmrożeniu mają perfekcyjną konsystencję. Im ciemniejsze, tym lepsze. Takie stare wino, tylko bez kaca. Rozgniatam je trochę tylko widelcem i dodaję roztopione masło roślinne. Bo kto by nie chciał zrobić czegoś pysznego, bez żadnych wyrzutów sumienia, że krowy cierpią i tak dalej. Teraz łączymy to wszystko z resztą składników i gotowe. Zawijamy miksturę do podłużnej foremki, posypujemy dodatkowymi orzeszkami i pieczemy przez godzinę w temperaturze 180 stopni. No a teraz czekamy, aż wypełni nasz dom zapachem, który sprawia, że poczujesz się jak u babci. Myślę, że mam niesamowity przywilej poznawania ludzi z każdego zakątka świata. Piłam herbatę z Beduinami, kłóciłam się o filozofię z Francuzami i prowadziłam głębokie rozmowy z japońskim mnichem. Przynajmniej tak mi się wydawało. Trudno powiedzieć, kiedy połowa rozmowy odbywa się na migi. Mam znajomych w Tokio, którzy pytają, jak się czuję, znajomych w Sydney, którzy pamiętają o moich urodzinach i barystów w Rzymie, którzy zaczynają robić moje espresso, zanim zdążę powiedzieć buongiorno. A jednak poczucie przynależności to trochę bardziej skomplikowane. Problem z ciągłym byciem w drodze polega na tym, że zostawiasz kawałki siebie wszędzie, ale nigdy nie zostajesz wystarczająco długo, aby zabrać to z powrotem. Nie zrozumcie mnie źle. Opanowałam sztukę nawiązywania przyjaźni w rekordowym czasie. W mniej niż 5 minut mogę przejść od obcego do zaufanego towarzysza podróży, używając odpowiedniej mieszanki uroku, ciekawości i umiejętności znajdowania najlepszych miejsc na jedzenie w dowolnym mieście. Ale czy te przyjaźnie są głębokie? Często są bardziej jak spadające gwiazdy, błyszczące intensywnie.
ale potem zanikające, zanim zdążysz je tak naprawdę uchwycić. Jest w tych ulotnych połączeniach coś pięknego. Australijski backpacker, który dzielił się życiowymi radami przy ognisku, albo starsza pani Włoszka, która nalegała, abym zjadła absurdalną ilość makaronu. Egipski taksówkarz, który opowiadał mi o swojej utraconej miłości. Te chwile są prawdziwe i mają znaczenie, ale niekoniecznie przekładają się na długoterminową przynależność. Mówienie w wielu językach to fantastyczna sztuczka na imprezę. To także świetny sposób na całkowite zagubienie się w kwestii przynależności. Zauważyłam, że mam różne osobowości w zależności od języka, w którym mówię. Po polsku jestem nostalgiczna i poetycka. Gdy rozmawiam z Japończykami, jestem uprzejma i refleksyjna. Po włosku gestykuję tak dobrze, że mogłabym dyrygować orkiestrą. Więc kim naprawdę jestem? Gdzie pasuję? Odpowiedź zmienia się w zależności od kraju, w którym się budzę. Seneca w całej swojej stoickiej chwale najprawdopodobniej powiedziałby mi, żebym zaakceptowała ten paradoks z godnością. Może powiedziałby mi, że przynależność nie zależy od geografii, że chodzi o relacje, że prawdziwa przyjaźń nie zależy od bliskości, ale od emocjonalnego zaangażowania, że może kluczem nie jest ubolewanie nad brakiem jednego prawdziwego domu, ale docenianie faktu, że mam przywilej bycia w domu wszędzie i nigdzie jednocześnie. Oczywiście jemu łatwo było mówić. Nie musiał zmagać się ze strefami czasowymi, wnioskami wizowymi i ciągłą walką o wyjaśnianie, skąd pochodzi, bez wygłaszania przemówienia na TEDx. Może sekretem nie jest szukanie jednego miejsca przynależności, ale uznanie, że dom to uczucie, a nie stała lokalizacja. Może to ludzie, którzy śmieją się z tobą na lotnisku podczas opóźnienia, którzy wysyłają ci wiadomość głosową z drugiego końca świata, żeby powiedzieć, że tęsknią, że sprawiają, że miasto staje się czymś więcej niż kolejną pineską na mapie. Więc gdyby Seneca był tu dzisiaj, powiedziałabym mu tak, mogę być wszędzie i nigdzie jednocześnie. A między tymi wszystkimi miejscami znalazłam kawałki domu rozsiane jak okruszki chleba po całym świecie. Zobaczcie, jak rośnie. Myślę sobie, może dom to właśnie ta chwila, w której wszystko gra. Oto jest. Złocisty, chrupiący na wierzchu, wilgotny w środku, a zapach? To zapach miejsca, do którego zawsze masz ochotę wrócić. Więc jeśli czujecie się jak ja, wszędzie i nigdzie jednocześnie, może warto byłoby, żebyście spróbowali tego przepisu. Zróbcie to na swoje własne bycie gdzieś i pamiętajcie, dom to uczucie, które tworzymy w chwilach takich jak te, kiedy dzielimy się smakami, historiami i dobrym jedzeniem. Ciekawa jestem, co wy o tym myślicie i o tym życiu, które jest podróżą. Jakie smaki przypominają wam dom? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach, a ja tymczasem będę delektować się tym kawałkiem bananowego chleba z masłem. Jeśli ten filmik dał ci do myślenia, zostaw łapkę w górę, suba i do zobaczenia w kolejnym odcinku Sunset Talk.